Lucerna, pokosy są, ale czymś trzeba to zebrać. Ale jest odpowiednia osoba z odpowiednią maszyną. Witam Ciebie, Janku. Witam, witam. Co to za czerwona bestia? To za czerwona bestia. To jest nowy produkt firmy Kemper. Nówka sztuka, nowy model. Nowy model, tak naprawdę oni zaczęli to sprzedawać w zeszłym roku. Teraz jakby mamy taką ekspansję na Polskę. Już jest na rynku polskim. Tak, jest na rynku polskim. Robimy... Ale wiesz co, nowy produkt, duża sieczkarnia, cena zestawu. Całości? Ja sobie strzelę, że będzie gdzieś to sporo ponad 1 milion. 1,5 miliona. Nawet bym jeszcze ze stówkę dołożył. Jeszcze Na chwilę obecną. 1 600 cały zestaw. Na chwilę obecną, bo to jest, tutaj jest akurat sieczkarnia 860, z tego co pamiętam, no to tutaj ponad 1,5 będzie z całym zestawem. Ja mogę powiedzieć, że sama taka maszyna to jest tutaj około 32 000 euro. Ale warto. No inaczej, no jest to maszyna przeznaczona głównie do usługodawców. Czyli duża sieczkarnia przede wszystkim do Dokładnie. tej maszyny. Duże gospodarstwo, usługi, no bo gdzieś to musi się zwracać, nie? Tutaj chodzi o to, że maszyna jest skonstruowana z takich podzespołów, z takich jakości materiałów, że tak naprawdę jeżeli gospodarz nie będzie jej wykorzystywał na co dzień, no to nie wykorzysta potencjału tej maszyny. Jeżeli chodzi o samą tutaj kwestię podbieracza, no to mówiłeś duża sieczkarnia. Tak naprawdę ważne, żeby sieczkarnia była, oni jakby dedykują to do nowszych sieczkarni już, czyli tutaj jakbyśmy zaczęli. Dobra, sieczkarnia ale musi chodzi, być wyposażona w chodzi o szybkosprzęg. złącze, tak? Żeby Tak, to pasowało ze Tak, sobą. musi być szybkosprzęg. Tutaj jak widać jest szybkosprzęg, czyli na to sprzęgło takie kłowe. Dobra, ale mamy sieczkarnię klasa jak tutaj, John Deere, Krone i sporo innych. Czy jesteśmy w stanie to przypasować? Te Tak adaptery naprawdę są na różne. chwilę obecną do New Hollanda sieczkarni jeszcze. Czyli mamy klasowską, czyli jest model Okej. C3003, czyli 3 metry szerokości podbieracza. Maksimum i ma to zaznaczenie, że Kemper uważa, że to jest największy, najbardziej wydajny podbieracz. Sam na oczy widziałem, jak przy dobrym pokosie, przy dużej prędkości 980 została zatkana, a podbieracz sobie spokojnie. Czyli podbieracz dał radę wrzucić tyle masy przy tej prędkości, ale Dokładnie. już bęben i dalsze podzespoły nie odebrały tego. Nie odebrały tego, więc tutaj Kółka, regulacja wysokości, ale to jest jakieś elektryka, hydraulika, jak to wygląda, tak, Janek? to tak naprawdę w momencie, kiedy jest pozycja transportowa, kółka chowają się tutaj. Czyli nie wystają poza Nie sieczkarnię. wystają poza obwód 3 metrów, który jest dozwolony, żeby był transport po polskich drogach. W tym momencie osłona cała idzie lekko do góry Chodź tu, Janek, z I przodu się- pokażemy może, jak to wygląda. i się po prostu kółeczka opierają tutaj. A, jest czyli to gumowe. się podnosi, cały wał, Tak, wszystko cały się wał podnosi. z całym tym ramieniem. Co fajnego, to ramię jest amortyzowane hydraulicznie. Tam, tutaj może pokażemy od razu, jak już idziemy po kolei. Pokaż. Jest akumulator hydrauliczny z możliwością ustawienia sobie regulacji, jak on ma mocno pracować to ramię. okej. Bo inaczej, tutaj mamy akurat w miarę fajne pole, jakbyście zobaczyli, fajny pokos jest zrobiony, to w tym momencie ten akumulator, no, dużo się nie trzęsie maszyna. W przypadku, kiedy mamy bardziej krzywe pole, no to tutaj zarówno jakby to pływanie, nawet powiem Ci szczerze, fajnie jest tak, jak masz przejazd pomiędzy polami, to nie tąpnie Ci, nie uderzy w maszynę, tylko ładnie to zamortyzuje. No dobra, ale amortyzujemy wtedy cały jakby, to jest na przystawce, czy w którym? Amortyzujemy ramię. Ramię. Drugim elementem, który pozwala jechać z dużą prędkością na tej maszynie, to jest amortyzacja, tutaj by kolega musiał pokazać. Adapteru. Na To samym pokażemy środku później. jest amortyzacja adapteru. W tym momencie tak naprawdę punktami podporowymi są kółka oraz mamy kółko podporowe, taką bańkę metalową, która ma zabezpieczać, żeby się nic nie stało maszynie, ale przez to, że ona jest szeroka, też nie niszczy darni, no to w tym momencie te elementy zabezpieczają maszynę, żeby jej nie uszkodzić. Okej. Czyli można teoretycznie położyć na ziemi. Jedyne co nam może się zdarzyć, jeżeli za nisko ustawimy, bo tutaj mamy całą skalę kółek, jeżeli za nisko je ustawimy, no to w tym momencie podbieracz może nam łapać ziemię po prostu i wtedy, no nie chcemy, żeby ziemia trafiała do materiału, no bo to No dobra, nie ma ale jak sensu. są jakieś takie kretowiska, coś, co wtedy? Czy to nie przeszkadza, nic się nie stanie z tym podbieraczem? nie. Tutaj podbieracz, tak mówię, jest wykonany z takich materiałów, że on ma jak najszybciej pracować. Odwozy są. Odwozy są. Generalnie z jaką prędkością? Jechałeś w sieczkarni, z jaką prędkością My na chwilę obecną pracowaliście? tutaj jedziemy z prędkością około 13-14 km. Jeszcze można popchnąć trochę? W zależności od pokosu, bo tak naprawdę tutaj jest ładny pokos lucerny, jeżeli pokos by był mniejszy, no to musi jechać szybciej, żeby nakarmić taką bestię. Co możemy zbierać tym podbieraczem? Lucerna, trawa, co jeszcze Wszystko, co możemy jest zielone i skoszone. Okej. A słomę też damy radę wrzucić?
Ale po co ciąć? No wiesz, jak Inaczej, teraz biogazownia i tak dalej. jest teraz moda na to, żeby nawet zbierać słomę tymi Przyczepami samozbierającymi. przyczepami, bo na ścielenie po prostu łatwiej się ścieli pociętą słomą. Szczerze mówiąc nie próbowałem, ale może kiedyś. Okej, trzymam Cię za słowo. Maszyną, Janek. Zbieraj. No nie mogliśmy jej dłużej zatrzymywać. No nie Bo no, czas, tutaj nie? czas Niestety. jest najważniejszy. Z zielonka jest ważne, żeby zebrać w odpowiednim terminie, ale generalnie historia firmy Kemper, bo tak naprawdę to, że oni produkują teraz podbieracze, produkują headery do zbioru kukurydzy, to w ogóle na samym początku nie było to, bo oni zajmowali się produkcją, jakimś tam dealerstwem w sumie maszyn i naprawą maszyn. Znaczy, to jest Dopiero później to Heinz jest- Kemper tam To jest po standard, 50 że latach od początku... Zaczyna się od tego, jak każda historia firmy z maszyn rolniczych, od ślusarza, od kogoś, kto naprawiał, od kogoś, Tak, kto ale miał wiesz co? pomysł i Oni modernizowali te maszyny innych producentów i wiedzieli, Byli takim co tunerem. ten rolnik takim tunerem maszyn co rolniczych. rolnik potrzebuje, nie? Ulepszali tak, żeby wciąż te maszyny były jeszcze bardziej wydajne, aż wyszedł ten produkt finalny. Dokładnie. Ja powiem szczerze, że patrząc na historię, no to do teraz się zdarza, że maszyny Kemper, które już dawno nie są w produkcji, chociażby przyczepy do snopków siana, które były bardzo popularne. Do zbierania tych snopków, tak. Do przewożenia, magazynowania. tak. Do dzisiaj ludzie do mnie dzwonią, gdzie to można znaleźć, albo czy ja to mogę gdzieś załatwić jako przedstawiciel fabryki tutaj na Takie coś Polskę. istnieje jeszcze. No, niestety już nie. Druga sprawa, pamiętamy, jeszcze były sieczkarnie zaczepiane do ciągników, tak. aczkolwiek niestety postęp, Ale chęć wiesz co, szybkości pracy. Sieczkarnie zaczepiane do ciągników to jest jeden z pierwszych produktów w ogóle Tak. wypuszczony przez Kempera. Tak, oczywiście, no bo dawno temu coś takiego jak sieczkarnia nie istniało. No nie istniało, ale w ogóle Kemper na przestrzeni lat na początku same miał pewne problemy. Dopiero później tak naprawdę nastąpiło odrodzenie tej fabryki, nie? Taka grupa amatorów, którzy tam pracowali w tej fabryce, modernizowali, dopiero to uruchomiła tą fabrykę. No, Więc z tego co pamiętam, całą taką stricte historię, to na naszym kanale można na pewno zobaczyć, bo ona była fajnie tam przedstawiona. Dokładnie. Całą historię Kemper. Nawet podejrzewam, że jakiś link w opisie damy. warto wspomnieć, żeby- bo zobacz, z takiej malutkiej fabryki No dealerstwa inaczej, ja uważam stała się tak ogromna na chwilę firma. obecną, że Kemper jest potentatem, jeżeli chodzi o produkcję przyrządów żniwnych do sieczkarni. No bo tak naprawdę Tak naprawdę on elementy ma, pasują do wszystkich sieczkarni, nie? Do inaczej, każdego jeżeli rodzaju. chodzi o to, my na rynku polskim możemy sprzedawać tutaj, jeżeli chodzi o przystawki, zarówno z tym małym bębnem, czyli seria 300 z dużym bębnem, seria 400, możemy sprzedawać je do sieczkarni Klas, oczywiście, oraz do Krone. Jeżeli chodzi o sieczkarni innych marek, na przykład wiemy, że Katana jest jeszcze Deere. John Deere, to one jakby już fabrycznie są wyposażone w No Kempera. właśnie, bo Kemper Czyli produkuje, zobaczmy, ile firm jakby powiedzieć w standardzie ma Kempera i chce jeździć z Kemperem. W przypadku podbieraczy do pokosu, tak jak mówiliśmy, no to mamy na chwilę obecną możliwość do Klasa, no i do New Hollanda. Ale Kemper to nie tylko podbieracze, nie tylko headery do kukurydzy, to są też gniotowniki. Tak, to też jest fajna sprawa, ponieważ zarówno mniej więcej w czasie wprowadzenia podbieraczy oni ruszyli z rynkiem gniotowników. I teraz tak, jeżeli ktoś ma starszą sieczkarnię i jednak chciałby dać jej troszkę nowego tchnienia, nowego życia, No tak naprawdę cały ten bęben w walce to jest najważniejsza no, rzecz. chodzi o sieczkarni, to chodzi. jakość przetarcia ziarna, żeby proces zakiszenia powstawał jak najlepiej i jak najlepsza była pasza z tego. No to w tym momencie można wymienić sobie taki gniotownik. I te gniotowniki, no to zarówno są całe zestawy gniotowników, wtedy mamy smarowanie mgiełką, temperatury na łożyskach, sprawdzanie. Mamy dodatkowe czytniki, żeby widzieć w maszynie, co się dzieje z gniotownikiem. Do tego, co jeszcze? Gniotowniki, jeżeli kogoś nie interesuje sam gniotownik, to może warto, jeżeli ktoś ma firmę usługową albo własną sieczkarnię, warto może pomyśleć o samych walcach. Bo oni też mają fajne Same po walce. prostu walce. Zarówno mają walce standardowe, takie powiedzmy, jakie znajdziemy w każdej maszynie, ale też mają walce, nazwijmy to, wysokiej wydajności, troszkę z innym żłobieniem, które bardziej agresywnie traktuje kukurydzę. No i w tym momencie ta jakość sieczki, no i oczywiście materiały, znowu powtarzam, materiały to jest najważniejsze, żeby maszyna nie tylko pracowała przez pierwszy, drugi rok fajnie, tylko żeby ona była stworzona z takich materiałów,
jak są na przykład te walce, że maszyna jest w stanie naprawdę długie lata pracować i Słuchaj, firmy usługowe Cena ponad 1,5 miliona za te zestawy. za zestaw tak. Za zestaw. To jest, Za zestaw tak. musimy mieć to dobrą jakość, inaczej No inaczej. nie byłoby szans. I tak jakby nie było, są zwolennicy cięcia tutaj zielonki za pomocą sieczkarni, są zwolennicy cięcia Przyczepą samozbierającą. przyczepą samozbierającą, bo jakby nie było, jak zauważymy teraz przejeżdżając szybko, no to odbiór z sieczkarni jest na przyczepę samozbierającą. Słuchaj, przyczepa samozbierająca to są tak naprawdę dwie opcje. Możesz zbierać, możesz odwozić. Tak jest. Możesz zebrać klientów na dwie różne usługi, nie? Tak naprawdę. Oczywiście, aczkolwiek, tak jak mówię, lepsza sieczka według mnie jest w sieczkarni, Niż z przyczepy. Niż z przyczepy. Drobne Aczkolwiek frakcje. szybciej i więcej zrobimy, mi się wydaje. Jeden sprzęt, jeden operator. Tutaj chodzi głównie o to, no i koszt zestawu powiedzmy przyczepy plus w miarę ciągnika, bo do takiej przyczepy zbierającej też ciągnik jest potrzebny. Ale ciągnie wykorzystamy też do innych akcji. Ale to wiesz co, najlepiej zapytać Andrzeja z Bergmana Tak i on jest. wtedy opowie o tej przyczepie. przyczepie, bo już tutaj zmieniamy temat. Na razie, Dzięki Janek, bardzo, miłego wzajemnie. i do zobaczenia.